Dzień dobry, witam Was serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Tajemnica życia. Cała sprawa i rzecz dzieje się w Królestwie Świat Bajki. W Królestwie Świat Bajki od jakiegoś czasu w każdym z domostw, w 4 rogach wszystkich pokojów, kuchni i wszystkich pomieszczeń pojawiły się doły. Każdy kąt miał jeden dół. Mieszkańcy się zastanawiali, skąd te doły. Zapadała się klepka, posadzka, domy, które miały gliniane podłogi, miały po prostu zwyczajnie dół gliniany. I tych dołów było coraz więcej. W tych domach, w których brakowało dołów, w domach pojawiały się doły w rogach wszystkich pomieszczeń. Zaczęto się zastanawiać, o co chodzi, co się zdarzyło, co się stało. Czy może konstrukcje tych domów były nieprawidłowe, ale przecież jak postawiono te domy, wszystko było w porządku. To od jakiegoś czasu zaczęło się to dziać. I trwała taka debata w Królestwie Świat Bajki. Jeden sąsiad drugiego pytał, czy ty wiesz, skąd to jest? Były różne domniemania, ale jak do tej pory brak było rozwiązania. Pewnego dnia do Królestwa Świat Bajki przybył chłopiec, który w innym królestwie pasł owieczki, a zatem był to pastuszek. Przybył do tego królestwa, bo szukał swojej drugiej połowy i właściwie na rozstajnych drogach, gdy przyszło mu skręcić to w lewą, to w prawą stronę, wybrał właśnie Królestwo Świat Bajki. I gdy tak chodził od domu do domu, przypatrywał się różnym ludziom, młodym dziewczynom, kobietom, zastanawiał się, która z nich mogłaby zostać jego małżonką, żoną. Zobaczył któregoś dnia, właściwie dotarło do niego, że mieszkańcy Królestwa Świat Bajki ciągle o czymś rozmawiają. Więc zapytał, o czym tak ciągle szepczecie gdzieś na uboczu? A wiesz, szepczemy, czy mówimy o tym, że od jakiegoś czasu w Królestwie Świat Bajki pojawiły się doły. I te doły są w każdym pomieszczeniu. Ile pomieszczenie ma rogów, tyle jest tych dołów. Naprawdę? Ciekawe. Dlaczego to się tak stało, to się tak dzieje? Zapytał pastuszek. A, żebyśmy w ogóle wiedzieli dlaczego, to bym ci dał odpowiedź. Od wielu lat jesteśmy bez świadomości, dlaczego się tak dzieje. Więc pastuszek właściwie zaczął o tym myśleć. I idąc, podróżując i nocując u różnych gospodarzy, zastanawiał się nad tym coraz częściej i częściej. Właściwie to ten temat to zabił mu ćwieka, bo praktycznie myślał o tym i w dzień, i w nocy. Pewnego dnia świtem wstał i pomyślał, może trzeba z tym dołem w jakimś rogu pomieszczenia po prostu zwyczajnie porozmawiać. I poszedł do rogu pokoju, w którym tego dnia nocował, zobaczył dół i zaczął z nim rozmawiać.
Dlaczego tu jesteś? Zapytał. O, to wielka tajemnica. No dobrze, ale wiesz, nocowałem tu dzisiaj w tym pokoju. Słyszę, że w Królestwie Świat Bajki trapią się właśnie tym tematem, że jest tyle dołów. Możesz mi powiedzieć? Nikomu o tym nie powiem. A wiesz, wielu było już takich, którzy mówili, że nikomu o tym nie powiedzą i tak zdradzali tajemnicę. I gdy ją zdradzali, to w ich domach sami zamieniali się w taki dół. I od tego czasu ciągle jest więcej tych dołów. Dlatego, że zdradzali tą tajemnicę. No wiesz, ale ja będę bez zdradzenia tajemnicy. Tamci też tak mówili. I ciągle tych dołów jest więcej. No dobrze, ale wiesz, no rozumiem, że jest ich więcej, ale gdzieś jest to źródło tych dołów. Ktoś musiał z jakiegoś powodu stać się tym dołem. Jakiś jest powód, źródło. Czy wy, wszystkie doły, czy ty, jako ten dół, wiesz, gdzie jest to źródło? To właśnie też jest tajemnica. No dobrze, ale proszę cię, powiedz. No dobrze, skoro tak nalegasz, ale czy jesteś gotowy na konsekwencje, gdybyś zdradził tajemnicę? No oczywiście, no jestem, no wiesz, wiadomo, że jestem ciekawy, zainteresowany. Ten temat zabił mi ćwieka, chodzę i tylko rozmyślam o tym. Chcę tym ludziom tutaj pomóc i aczkolwiek przyszedłem w zupełnie innej sprawie i rzeczy do tego królestwa, no to jakoś to się stało taką moją nawet myślą przewodnią i nie wiem dlaczego. No dobrze, no to ci powiem. Kiedyś w Królestwie Świat Bajki żyła piękna dziewczyna. Szła przez las, śpiewała o szczęściu, radości, miłości. Była naprawdę radosną dziewczyną. I naraz z jej ust wyleciało słowo nieszczęście. Nieszczęście? Śpiewała i radowała się, była radosna i szczęśliwa i raptem powiedziała nieszczęście? Tak, właśnie tak. Ale ani ona, ani nikt w Królestwie Świat Bajki nie znali słowa nie. A ona przyczepiła to słowo do słowa nieszczęście. No i ponieważ to powiedziała, no tak na dobrą sprawę nawet jej się to spodobało, powtarzała co jakiś czas, gdy nawet wróciła już do domu ze spaceru i to nie w niej zaczęło żyć. Pewnego dnia, gdy już nie nabrało mocy istnienia, zamieniła się w dół w swoim domu. I to ona była tym pierwszym dołem. Dołem się stała? Zapytał pastuszek. Tak, bo wiesz, teraz to ja już to wiem, że jak ktoś siedzi w dole, to ma takie nie. No i ona stała się tym dołem. No i tak od tamtego czasu to nie ma prawo się rozprzestrzeniać, no bo każdy chce wiedzieć, dlaczego ten dół powstał w rogach jego domu czy mieszkania. To ludzka ciekawość, rozumiem. No ale skoro ona już wie, że nie, to ma prawo być taki dół w życiu człowieka, w znaczeniu tym, że ma prawo być to nieszczęście i nie przyczepione do różnych innych słów, również
ma dawać prawo taki skutek, no to może już można ją wyzwolić z tego. No tak, no może i można, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy ona już jest na tyle nieszczęśliwa, że na nowo chce wejść w szczęście. Tego nie wiem, rzekł dół. No w sumie pewno tak, nie wiesz. Ale powiem ci szczerze i otwarcie, że ja kocham słowo nie. Już dawno obdarzyłem go miłością, bo w naszym królestwie każdy mieszkaniec wie, że nie również jest dobrym słowem. A, to znaczy, że trzeba to słowo zaakceptować. Trzeba zaakceptować ten dół, w którym mamy prawo być i którym w tym momencie mamy prawo być. Tak, to fakt, rzekł pastuszek. Nawet nie często pomaga w życiu. Odbijamy się od tego nie i uświadamiamy coś, co ma prawo być na tak. Jakby człowiek wiedział, co znaczy szczęście, gdyby miał prawo nie wiedzieć, co to jest nieszczęście. Rozumiem, że w waszym królestwie ta kobieta, dziewczyna pierwsza zaczynała poznanie tego słowa. Ciekawe. Teraz już wiem, dlaczego tu przyszedłem. Powiedzieć wam, że warto obdarzać miłością, kochać. Nie. I w tym momencie z dołu, w pokoju, w którym nocował pastuszek, wyszła przepięknej urody dziewczyna. Rzuciła mu się na szyję i powiedziała: dziękuję ci bardzo, wyzwoliłeś mnie z mojego nie. Nienawidziłam tego słowa, bo zamieniłam się w dół i w tym dole tyle lat żyłam. Gdy powiedziałeś, że warto, trzeba kochać nie, ja też zaakceptowałam to nie w swoim życiu. I to, że w tym dole tyle lat żyłam. Pastuszek uśmiechnął się, przytulił do dziewczyny i rzekł: już wiem, dlaczego mi ten temat zabił ćwieka. On się po prostu uspójnił z tym, po co do Królestwa Świat Bajki przyszedłem. Czy zechcesz zostać moją żoną? Zapytał dziewczynę. Tak, oczywiście. Jak spojrzałam w twoje oczy, zobaczyłam światło zrozumienia, słowa nie i tak. Z tobą będzie mi dobrze całe życie. Tak, oczywiście. Chcę zostać twoją żoną. Jak się domyślacie, żyli długo i szczęśliwie, a pastuszek i dziewczyna jeździli po całym królestwie Świat Bajki, ucząc akceptacji słowa nie, ucząc, co nie przynosi, ucząc tego wszystkiego, co było trzeba, by dalej żyć, nawet gdy miało prawo być coś na nie, to po jakimś czasie nadal żyć w szczęściu. Życzę wam życia w szczęściu. Życzę wam, że gdy nawet powiecie nie czemuś, to będziecie świadomi, że wchodząc w to nie w życiu, ma prawo być za jakiś czas na tyle ono poznane, że na nowo wejdziecie w tak danemu słowu.
Dziękuję. Życzę Wam powodzenia. Cześć Wam.